Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem zrobić unboxing i taki mały test takiego interfejsu z chińskiego portalu oczywiście. Można też zamówić w sklepach internetowych lokalnie, no ale wiadomo, są drożej, bo mają marżę. Cena tam była chyba około 50 euro, dokładnie Wam napiszę, gdzieś tu wyświetlę na obrazie. Pudełeczko ładne, schludne. Czemu w ogóle wybrałem taki model? Bo przeglądałem różne fora i na Facebooku tam grupy motocyklowe i parę razy się ten Gocom 4 przewinął. Mówię, trzeba by to sprawdzić. Mam nadzieję, że w ogóle będzie pasował do mojego kasku. Pudełeczko jest ładne, schludne, tu trochę podrapane. Zobaczymy, co jest w środku. Trochę wieje dzisiaj. Instrukcja obsługi. Urządzenie. O, wyłaś. A pod spodem jeszcze mamy. To zaraz wszystko poleci. Będę łapał na polu. Aha, tu jest pudełko. Co tu w środku mamy? Słuchawki, mikrofon, mocowanie, kabel chyba do ładowania, USB typ C. Zaraz zobaczymy. Tak, tu są te taśma chyba dwustronna, czy na rzepy to jest? Na rzepy chyba. Żeby sobie te przymocować słuchawki. Tu jest jakaś wtyczka z mikrofon. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Słuchawki, mikrofon. Aha, bo są dwa rodzaje mikrofonów, chyba do otwartych kasków i do zwykłych takich. Dobra, i mocowanie. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze czytam instrukcję, bo później się dwa razy robi, albo się coś połamie, albo się jeszcze w ogóle coś zepsuje. Tego lepiej chociaż zajrzeć, co tam napisali. W międzyczasie, o, leci samolot akurat. Zobaczymy, co to za maszyna leci. Biało-pomarańczowa. EasyJet? Tak, EasyJet. Jesteśmy w Berlinie, lotnisko Schönefeld. Bardzo fajna miejscówka. Jakby ktoś chciał, to gdzieś tam w komentarzu podeślę, gdzie to jest. Dobra, tu jest instrukcja, jak to montować do kasku z lewej strony. No dobra, zaraz ściągniemy kaski, zobaczymy jakby to miało być. No dobra, oto mój kask, firma CGM 507. W ogóle będę musiał kupić jakiś inny kask, bo nie wiem jak to jest z tymi kaskami. Niby jak mierzę głowę centymetrem, to 62 wychodzi, a już miałem kask 62, 63. Ten już jest 63, 64 i jakoś super nie jest mi wygodnie w nim. Nie wiem, czy to kwestia krzywej głowy, czy za duży mam sagan, czy o co chodzi. Ale ciężko. Może musiał kupić, takie pompowane są, nie? Że się reguluje pompką. Macie jakieś pomysły, jak dobrać, to dajcie znać. Bo ciężko taki wielki nocnik znaleźć. No dobra, z lewej strony ma być mocowane. Gdzie jest to mocowanie? Żeby nam nie odleciało zaraz, kurde. Ale człowieku, byś umył trochę sprzęta do nagrywek.
Taki brudny, zakurzony. A niestety stoi na ulicy, jak go nie przykryjesz, to jeden dzień jest zabrudzony cały. O, na plus dali śrubokręcik nawet, nie trzeba mieć swoich narzędzi. O, chłopaki jadą. Przed chwilą krosami na jednym kole cisnęli. Trochę ryzykowne, bo jak ich policja przyfiluje, to będzie Lipton. Ducati, ale fajnie gada. Z lewej strony, czyli gdzieś tu ma być wciśnięte. Kurde. Tutaj to ma być wciśnięte. Sorry za moją nieudolność, ale pierwszy raz takie coś robię. Tak to ma być, panowie i panie? No zobaczymy. Skręcę. No, następne chłopaki jadą. I następne. Tu lubią jeździć, bo jest fajna droga, na samoloty można popatrzeć. Autem za bardzo nie ma gdzie stanąć, tam jest tylko parę miejscówek często zajętych, ale motorem zawsze się gdzieś wciśnie. No dobra, przykręciłem to, zaraz zobaczymy, czy da się zapiąć interkom. Siema. Co tu leci? Brussels leci teraz. I to ma iść chyba tak. Pokażę bliżej. O, weszło. Weszło. Coś takiego by to było. No teraz trzeba po prostu poprowadzić kable, schować je ładnie i przykleić słuchawki na rzepy. Autka też tu fajne jeżdżą, przed chwilą Porsche GT3 jechała na wypasie. Także niczego sobie. A, piłują chłopaki. Kable są dosyć długie. Taki pajączek. Jeden dłuższy, na to ucho, gdzie jest bliżej interfejsu. Co tu znowu leci? Szwajcarski samolot leci. Ogólnie muszę sobie całe ciuchy odświeżyć. By ktoś miał ten fajny, sprawdzony zestaw na lato przewiewny, to podeślijcie mi nazwę albo jakieś foty. Czy to na maila, czy w komentarzach. Kurtkę meszową jakąś kupiłem, ale nie wiem, czy się sprawdzi. Jeszcze spodnie będą potrzebne. Buty mam, ale chyba ostatni ich sezon, bo widzę, że się trochę zużyły. Także ogólnie inwestycja cały czas. Dobra, mamy to. Teraz trzeba to jakoś zainstalować sprytnie. To się wpina tu. To jest słuchawka ta. A to jest słuchawka tutaj. No dobra, wstępnie kable tu pochowałem. Na pewno to jeszcze będę musiał jakoś poprawiać. Zobaczymy po prostu, co się będzie działo. Jeszcze został mikrofon, który już patrzałem, przykleję tutaj z przodu. Ale przymierzałem kaski, powiem wam, że ciasno, kurde, ciasno. Ciekawe. Dajcie znać, czy można jeszcze styropian trochę wydłubać, żeby zyskać, nie wiem, chociaż 3-4 mm. Czy to w ogóle nie robi się takich rzeczy.
To ja mam jaki kask kupić, kurde? 80? Żeby to jakoś miało ręce i nogi. O, ten kład jedzie. Się bawią ludzie i ludziska. Witajcie ponownie po kilku dniach. Pojeździłem, potestowałem i trzeba powiedzieć, że jestem super zadowolony z tego interkomu. Co prawda nie łączyłem się z żadnym innym interkomem, bo nie mam z kim się łączyć, ale rozmawiałem przez telefon z żoną, to nawet mówi, że nie wiedziała, że jadę motocyklem, po prostu nic nie słyszała z otoczenia, tak fajnie wycina ten interkom. Zresztą powinniście teraz też słyszeć, że jadę 110, mam podmuchy w kask, ale kompletnie nic nie powinno tego być słychać w pliku audio. Montaż, jak widzieliście, nie był trudny, aczkolwiek musiałem pogłębić te otwory, miejsca na słuchawki, bo mnie tak uwierało, że nie byłem w stanie przejechać 10 minut z zamkniętym kaskiem, po prostu taki nacisk był na czaszkę. O, zaraz sobie może szybki start zrobimy. Już mamy nagranie włączone. Kolega na jakimś prosiku. To 40, słyszycie mnie? Powinno być spoko. Mam nadzieję, że się nic nie poprzestawiało. Z innym interkomem nie miałem jak się połączyć, no bo na razie nie mam żadnych poziomków, żeby z kimś pojeździć, ale jak się uda, to jeszcze napiszę w komentarzu, czy jest wszystko ok. Ale myślę, że jest wszystko ok, skoro interkom podczas rozmów telefonicznych fajnie wycina. Tak samo jak nagrywam przez Bluetooth do telefonu plik audio, jako drugą ścieżkę do filmów, to super wszystko wycina. Zresztą zaraz zobaczycie. Dlatego mam nadzieję, że wróciłem do gry, jeżeli chodzi o dźwięk, bo trochę kulał ten u mnie dźwięk, a teraz sobie będę nagrywał po prostu przez interkom dźwięk, czyli to co mówię, a dźwięk z GoPro, z mikrofonu będzie typowo nastawiony na dźwięk silnika. Także cena 43 euro, myślę, że warto, jak na to co oferuje. Ja wiem, że dużo ludzi pisze, że tylko firmówki, jakieś tam cardo i nie cardo, ale ile one kosztują? Sam jestem tego zdania, że za jakość się płaci, ale skoro ten interkom kosztuje 20% ceny tego cardo, czy tam innych jakichś firmówek, a praktycznie oferuje wszystko, co nam jest potrzebne, w 80% zastępuje jakby takiego cardo, no to chyba sami sobie odpowiedzcie, czy warto. Jak dla mnie w zupełności wystarczy. Także mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jak widzicie, mam teraz otwartą szybkę. Teraz sobie zamknę. Jest elegancko. Jadę 70 na godzinę. Stójka 70 na godzinę. Szumi jak diabeł. A jak mnie słyszycie? Chyba jest spoko, co? Dobra, czas zabijać się do roboty. Zielone.
to do samego kasku, tak jak mówiłem, i tak będę musiał coś szukać, ale sam nie wiem co, doradźcie mi, na pewno nie chcę jakiś mega drogi. Będzie dzisiaj dużo motocyklistów jeździ. Fajna maszyna była, fajna kopita na niej była, ale kurde ciuchy to tak nie za bardzo w leginsach jeździć, co? Bez ochraniaczy. Nawet jakiś mały szlif i już nie będzie dnia, pięknie. Ale nie myślą o tym, musi być ładnie, musi być stringi widać. Dla nas fajnie, można popatrzeć, ale